Niektórzy twierdzą, że entuzjasta motoryzacji, który dorobił się dużej rodziny, z niepokojem oczekuje momentu, w którym jego druga połówka poprosi go o sprzedanie jego ciekawego, lecz emanującego egoizmem wozu, a potem o zakup wozidła, w którym zmieszczą się najbliżsi. Ten stereotyp jest już mało aktualny. Wiele utożsamianych z samochodami rodzinnymi vanów i minivanów starzeje się godnie, a my z wiekiem nabieramy dystansu. Czy można znaleźć interesujący wóz rodzinny? Oczywiście. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Spoiler alert. Historia aut dla rodziny ma raczej smutne zakończenie. Na początku było kombi, które w latach 60. zaczęło służyć do przewozu osób, a nie towarów. Potem pojawiły się vany i minivany, które nie miały zamiaru anihilować uprzednio wspomnianych. Były one po prostu przeznaczone dla innych odbiorców, tych z większymi potrzebami osobowo-przewozowymi i przyszły lata 90., 2000, no i tragedia. SUV-y wyrżnęły minivany i poważnie raniły segment kombi, który przetrwał wyłącznie w Europie. Dlaczego ten fenomen może smucić? Nadludzkim wysiłkiem całego kolektywu przemysł motoryzacyjny stał się monochromatyczny. Jakkolwiek twardogłowych nie przekonamy, to może wy uwierzycie, że powstało wiele ciekawych vanów i minivanów, które nie zasługują na zapomnienie, a może zapracują nawet na waszą uwagę. Jeśli pamiętasz rynkowy debiut Mercedesa klasy R, to na pewno również umiesz zrobić skwaszoną minę. Tak właśnie zareagowała większość, gdy pierwszy raz zobaczyła ten wóz. Niemieccy inżynierowie chcieli zredefiniować auto rodzinne. No, wyszło jak wyszło. R-klasa jako projekt czerpała z zaprezentowanego w 2002 roku prototypu Vision GST, który miał być wszystkim naraz. Ociekającym luksusem, szybkim, dużym samochodem rodzinnym. Dziś już wiemy, że paradoksalnie taka taktyka mogłaby się sprawdzić, biorąc pod uwagę, co się najlepiej dzisiaj sprzedaje. Na początku XXI wieku świat gotowy na to jednak nie był, ale mądry Niemiec po szkodzie. R-klasa pojawiła się w sprzedaży w 2005 roku i wbrew ambitnym planom produkcyjnym model ten nie cieszył się popularnością. No, może poza USA, gdzie na początku sprzedażowy Excel się zgadzał. Co poszło nie tak? Klientom nie spodobała się stylistyka, która wyrażała niejasne intencje Mercedesa, który nie do końca wiedział, czym to auto miało być. Vanem, może SUV-em, może kombi. Trochę jakby iść na randkę z prawnikiem, ale bezrobotnym, bo nie wiedział, w której kancelarii się zatrudnić. Czas jednak leczy rany i dziś klasa R ma potencjał, żeby stała się ciekawym kąskiem dla entuzjastów. Jakby się tak zastanowić, to model ten jest stuprocentowym Mercedesem. Wygodny, dobrze wykonany, przestronny, w pewnym pokracznym sensie również imponujący. Wygląd może odpychać, ale z drugiej strony wyróżnia się na tle dzisiejszej gamy Mercedesa, w której prym wiodą SUV-y coupé, czyli mieszanka nadwagi z patologiczną kifozą. Jaką wersję wybrać? Podstawową motoryzacją w tym wozie był silnik benzynowy 3,5 o znaczeniu M272, który nie ma zbyt dobrej renomy. Najrozsądniejsze wydawałoby się diesle, czyli odpowiednio 300, 320 lub 350 CDI, ale pod maską R-klasy znalazło się również miejsce dla widlastych ósemek. Idealnym wyborem zatem byłaby wersja R500, czyli legendarne M113, 306 koni mechanicznych, no, samochód idealny na trasy, pomijając niefamilijne spalanie. Kompletną perwersją byłoby polowanie na R63 AMG. Tak, była też taka odmiana, której notabene wyprodukowano tylko około 200 sztuk, co czyni ten wóz jednym z najrzadszych AMG w historii. Przeglądając ogłoszenia normalnych wersji, nie zobaczymy wysokich cen. 30 tysięcy złotych za diesla lub R350 w benzynie, 50-60 tysięcy za V8. Warto wspomnieć, że klasa R występowała też w tak zwanym longu, co wiąże się z jeszcze większą ilością miejsca, ale nie przekłada się to na wyższą cenę na rynku. Centralny silnik w japońskim minivanie. Z tego krótkiego sloganu eklektyzm aż wycieka. Nie jest on jednak fałszywy. Toyota Previa pierwszej generacji miała motor umieszczony pod kabiną, za tylnymi fotelami, by wygospodarować jak najwięcej przestrzeni dla pasażerów. Co więcej, jej jajowaty kształt też nie jest przypadkowy. Zadbano o to, żeby Previa była jak najbardziej aerodynamiczna, ze względu na większy komfort akustyczny oraz mniejsze spalanie.
Wychodzi na to, że technologia rodem z Super Aut została zaaplikowana tylko po to, żeby zwiększyć użyteczność tego wozu jako auta rodzinnego, a to wszystko miało miejsce na początku ostatniej dekady XX wieku, bo Previa debiutowała na rynku w 90 roku. To trochę takie samochodowe science fiction, thrillera psychologicznego. No, tylko Japończycy mogli sprawić, że takie zabiegi zdają egzamin i faktycznie w tym przypadku tak było. Minivan Toyoty był porównywalnie przestronny co główni rywale rodem z USA, ale umożliwiał więcej swobody w aranżowaniu przestrzeni pasażerskiej. Obcowanie z kabiną było również przyjemniejsze. Lata 90., mówiąc eufemistycznie, nie były najlepszym okresem w historii amerykańskiej motoryzacji. Jakość wykonania tych wozów była wątpliwa, a w Toyocie było skromnie, za to ergonomicznie i przytulnie. W Previ było również ciszej podczas jazdy, a weryfikacja rachunku za paliwo nie wiązała się z nadmiernie negatywnymi emocjami. Klienci w Stanach Zjednoczonych mieli jeszcze jeden problem z tym autem. Silnik. Pod maską znalazło się rzędowe, czterocylindrowe 2.4, które Europejczykom w zupełności wystarczało. Amerykanom jednak brakowało charakterystyki V6. Japończycy więc pod koniec produkcji wprowadzili również wersję z kompresorem, żeby w 1997 roku piękną, sportowo-rodzinną klamrą zamknąć produkcję pierwszego wcielenia tego modelu. I kto powiedział, że minivany są nudne? Trudno powiedzieć, czy Previa 1 to już klasyk, ale na pewno wśród miłośników japońskiej motoryzacji jest to auto hołubione. Ba, często nawet tuningowane. A co jeśli chcielibyśmy kupić taki wóz? Na portalach ogłoszeniowych nie znajdziemy wiele egzemplarzy na sprzedaż, a większość stanowią sztuki w stanie kolekcjonerskim, które najwidoczniej traktowane są przez właścicieli jako jak-timery. Kosztują one 40-50 tysięcy złotych, ale będąc cierpliwym na pewno znajdziemy Previę w dobrym stanie, ale z mniejszą wartością na metce. Czy da się zachwycić świat minivanem? Pewnie nie, ale da się nim przynajmniej zwrócić uwagę. W latach 80. XX wieku koncernowi GM brakowało współczesnego samochodu rodzinnego. Poczciwy, ale archaiczny Chevrolet Astro powoli przekraczał motoryzacyjny Styx, a za miedzą Chrysler mógł popisać się nowym Voyagerem. W General Motors postanowiono działać i w 1986 roku zaprezentowano Pontiaca Transport Concept. Był on futurystyczną wizją samochodu rodzinnego z opływowym przeszklonym nadwoziem, tylnymi drzwiami typu Gullwing oraz 3 rzędami kubełkowych foteli. Notabene sylwetka tego wozu przypomina mi nieco Toyotę Previę, ale to na pewno przypadek, a nie zamach na własność intelektualną. 4 lata później Pontiac Transport wszedł do produkcji seryjnej, ale wyglądał jakby firma nie opłaciła subskrypcji programu graficznego i szkic prototypu ściągnięto w najniższej możliwej rozdzielczości. Niemniej jednak Transport niewątpliwie wyróżniał się sylwetką. Jedno bryłowe nadwozie z laminatu z ogromnym przednim zwisem, dzięki któremu auto dorobiło się przydomku Dustbuster, miało nieporównanie więcej polotu od wspomnianego wyżej Voyagera. To jednak nie pozwoliło Pontiacowi na podjęcie rękowej rękawicy z Chryslerem. Klienci nie polubili się za pożyczoną z lotnictwa deską rozdzielczą, a sam samochód był mniej intuicyjny w manewrowaniu. Po latach okazało się, że Transport ma również problemy jakościowe. Korozja i pękające tylne lampy to tylko część problemu. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy skreślać ten model, chcąc kupić klasycznego minivana. Transport jest świetną egzemplifikacją ambicji i wyobraźni amerykańskich inżynierów, których pomysły nie były doceniane przez klientelę, a projekt psuty był przez fatalną egzekucję. Cóż, wychodzi na to, że schyłek polskiego przemysłu motoryzacyjnego spowodowany był ślepym kopiowaniem trendów z USA. Jeśli Pontiac Transport spodobał się Wam na tyle, że chcielibyście go kupić, to polski rynek w większości składa się z egzemplarzy w słabym stanie, których cena to około 5000 zł. Biorąc pod uwagę ogłoszenia z Zaodry, takiego unikatowego minivana w dobrej kondycji będziemy mogli kupić za około 20 tysięcy złotych. Jak kuriozalnie brzmi w 2025 roku stwierdzenie, że ogromny sukces jakiegoś auta z logiem Renault natchnął inną markę do wprowadzenia konkurencyjnego modelu. Historia zna taki przypadek i to było w 80 latach Renault Espace, które okazało się rynkowym hitem, przecierając niejako szlaki innym minivanom i pokazując, że segment ten ma potencjał w Europie. Żeby zdetronizować potężnych i złych Francuzów, do gry musieli wkroczyć dobrzy Francuzi z grupy PSA, którzy zawarli sojusz z Fiatem. Można nazwać to połączenie takim Stellantisem, tylko w odróżnieniu od koncernu, który działa dziś,
coś im jednak wyszło. Opus magnum tego joint venture, zwanego Sevelno, był tak zwany Eurovan, czyli platforma, na której zbudowano 4 oddzielne, lecz niezwykle podobne do siebie auta. Peugeota 806, Citroena Avasion, Fiata Ulisse oraz Lancia ZT. Wszystkie były składane w tej samej fabryce w Valenciennes i różniły się wyłącznie detalami. Jednocząc się przeciwko diabelskim siłom Renault, udało się skonstruować naprawdę udany samochód. Przesuwne drzwi, które były wprowadzone w tym modelu, były tak zwanym game changerem. To były czasy, w których nie wstyd było ściągać od Amerykanów. Robotę robiło też modularne wnętrze, którego układ można było dostosowywać do swoich potrzeb. A to wszystko na przestrzeni niecałych 4,5 metra, co dziś jest typowym rozmiarem dla kompaktowego SUV-a, którego wszyscy szczycą się, że otwór drzwiowy pozwoli łatwo zainstalować fotelik dziecięcy. Chciało się zawołać God Save the Minivans, ale na to już za późno. Wracając, Eurovany były na tyle dużym rynkowym sukcesem, że doczekano się drugiej edycji tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Dziś, 31 lat po zaprezentowaniu wyżej wspomnianych aut, niektórzy z nas mogą poczuć się na tyle nostalgicznie, że zdecydują się na zakup jednego z nich, by w stylu 90sowego Eurodance'u ruszyć w podróż z najbliższymi. Nieważne, na który model z francusko-włoskiego kwartetu się zdecydujemy. Ceny 10 000 złotych raczej nie przeskoczymy, a mowa o autach w dobrym stanie. Wyjątkiem może być wersja z silnikiem 2.0 turbo, która była najmocniejsza w gamie, ale znalezienie jej graniczy z cudem. Europejczycy, przenosząc modę na minivany na rodzimy rynek z USA, budowali te auta dostosowując je do warunków przestrzennych. Stąd Renault Espace czy Peugeot 806 były znacząco mniejszymi wozami niż np. Chrysler Voyager, choć nie oznacza to, że były mniej praktyczne. Gdybym był złośliwy, to bym stwierdził, że konstruktorzy z Europy śmielej od ich amerykańskich kolegów po fachu używali ważnego zasobu, jakim była inteligencja. Ale po co tak polaryzować? Faktem jest, że wielu europejskich producentów słynęło z tego, że potrafili zbudować małe, ale bardzo praktyczne i użyteczne auto. Pierwsze minivany na starym kontynencie, wziąwszy pod uwagę tutejsze realia, były dużymi samochodami, a wielu klientów nie potrzebowało 7 czy 8 miejsc. Wystarczyły dla nich te walory, z których minivany słynęły, czyli ogromna praktyczność i przestronność wnętrza. Te pryncypia przyświecały Fiatowi przy tworzeniu Multipli. Chyba już wszyscy wyrośliśmy z kręcenia beki z Fiata Multipli, a jeśli nie, to chyba najwyższy czas dorosnąć. Oczywiście stylistyka tego auta jest co najmniej kontrowersyjna, ale nie zapominajmy, że Machiavelli też był Włochem. Cel uświęca środki, a tutaj celem było uzyskanie jak najwięcej miejsca w środku, bazując na nadwoziu, które mierzy niecałe 4 metry. Dziś więcej mierzy chociażby Dacia Sandero. Multipla była autem 6-osobowym dzięki dodatkowemu miejscu pomiędzy kierowcą a pasażerem, które było zupełnie użyteczne, gdyż włoscy inżynierowie zmyślnie zaprojektowali deskę rozdzielczą. Z tyłu wcale nie jest gorzej. 3 oddzielne fotele, na których zmieszczą się osoby dorosłe. Dziś nie jest to standardem nawet w SUV-ach klasy średniej. I nawet zostało trochę miejsca na bagażnik. Warto wspomnieć o wspaniałym oszkleniu kabiny, dzięki czemu żadne kamery ani czujniki nie są potrzebne do manewrowania. I oczywiście Multipla ma swoje wady. Jakość wykonania jest słaba, elektryka jest nieprzewidywalna jak nastolatek na terapii testosteronem. Nie zmienia to faktu, że jest to niezwykle mądrze zaprojektowany i pomyślany minivan, który po odrzuceniu stereotypów może przynieść dużo pożytku każdej mniejszej rodzinie. Na rynku wtórnym dostępność Multipli pierwszej generacji jest raczej kiepska, ale powyżej 10 000 złotych raczej nie zapłacimy, nawet ze wspaniałym 1.9 JTD pod maską. Nigdy nie wiemy, w jakim miejscu wylądujemy, ale mało z nas chyba myślało, że wylądujemy w miejscu, w którym będziemy podniecać się minivanami. A jednak w historii motoryzacji powstało wiele ciekawych modeli rodzinnych i pytanie do Was, czy Wy macie swój ulubiony model rodzinny, swojego ulubionego minivana? Może to jest któryś z tej listy, a może to jest taki, o którym nie wspomniałem. Dajcie nam znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym materiale Classic Auto. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.